wszystkich widzów kanału Kubi 365 i dzisiaj pojechaliśmy zwiedzić opuszczoną papiernię z Kolwin. Tak, dzisiaj taki urbex bardziej dawno przemysłowy. Dzisiaj przyjechaliśmy zwiedzić dawną fabrykę papieru w Skolwinie. Obiekt jest ogromny. Tak, obiekt jest ogromny, bardzo stary. Po niemiecki. Stoimy tutaj przy bramie wejściowej. Co ciekawe, wygląda na to, że zegar, który na niej się znajduje, działa. Tak, wszystko na to wygląda. Także zaraz będziemy to zaraz zwiedzać. Parę słów wstępu historycznego za chwilkę. Tak, historię opowiemy, kiedy będziemy szli do jakiegoś budynku. Dokładnie. Więc tak. Za chwileczkę zobaczycie historię, tak, którą wam przedstawimy zaraz. Tak. Także jest bardzo interesująca. Na pewno jest bardzo interesująca. Obiekt jest bardzo ciekawy. Ogromny. Także ogromny. Niektóre obiekty zostały już też wykorzystywane są obecnie, ale wiele też jest opuszczone, więc myślę, że dzisiaj może być ciekawy urbex. Zobaczymy. Także papiernia z Kolwin, dawna fabryka papieru. Wchodzimy na obiekt. Teraz czas na eksplorację pierwszego budynku. Tak, to też znajdujemy się właśnie przy pierwszym takim opuszczonym budynku fabryki papieru w Skolwinie. Obiekt jest bardzo zniszczony. Obiekt jest bardzo zniszczony. No dzisiaj staram się go zwiedzić. Dzisiaj troszkę nam aura nie sprzyja. Mocno wieje. Bardzo mocno wieje. Tutaj są jakieś podziemia. Tak. Natomiast zobaczymy. Tutaj jest klatka schodowana. Tak, zaraz zobaczymy. Natomiast zobaczcie, jaki to jest wielki ogromny obiekt. Zaraz postaramy się go wam pokazać. Tak. Klatkę schodową może później. Chcę teraz pokazać ten dół, bo tu jest ciekawie, bo taka wielka hala, jak widzicie. Obiecaliśmy wam odrobinku rysu historycznego. Tak. Więc myślę, że to jest jakby właściwy moment, żeby to zrobić. Otóż fabryka powstała w 1911 roku. A została zlikwidowana w 2007 roku. Tak. Natomiast wtedy oczywiście jak powstała w 1911, była to fabryka niemiecka. Była wtedy największa w Europie. I to była największa fabryka papieru w Europie. Tak. Działała przez długi czas. Tak. Podczas II wojny światowej została zniszczona. Odbudowana została w 1952 roku. Znaczy chyba nie zniszczona całkowicie, tylko uszkodzona po prostu. Ale żeby dobrze produkowana trzeba było... Dokładnie. W 1952 roku została uruchomiona powtórnie. Niesamowite wrażenie, co tutaj robi. Jesteśmy na hali teraz. Tak. I funkcjonowała sobie bardzo dobrze do 2007 roku. No niestety obiekt został zlikwidowany. Przemiany ustrojowe, przemiany rynkowe. Na szczęście niektóre obiekty nadal funkcjonują i taka wielka fabryka nie została w pełni zlikwidowana, ale jak widać ten obiekt już jest bardzo opuszczony, zniszczony i chyba trudno będzie go naprawić. No to już na pewno. Tutaj nie wiem, czy to nie jest czasem jakieś światło z tamtego czasu, kiedy to funkcjonowało. No pewnie tak. Doprowadziło do takiej sytuacji, doprowadziło. Tutaj uważaj, bo tutaj. Tak, tu też patrz. Obserwuj sufit, bo on jest też taki trochę niebezpieczny. Tutaj widać, że spada. Nie, to nie papier, to jest sufit. Dokładnie, także dzisiaj to wygląda niestety tak jak wygląda. W bardzo złym stanie. Tak, ale tu przejdziemy tutaj jakoś bokiem. Tak, nie chcę wybić tego sufitu, bo jak widzicie trochę się wali wszystko. Tak. Obiekt jest bardzo stary, z cegły. Opuszczony jest już trochę, chociaż na opuszczone nasze obiekty to dość krótko jest opuszczony. Dokładnie, uwaga, bo tam też chyba to grozi zawalenie. O, tu bardzo ciekawa rzecz. Ale wielki przeciąg, ale tu trzeba się skupić, bo to ważne miejsce. Patrz, to chyba były jakieś światła, o ile się nie mylę. No tak, to były pewnie jakieś... A tu wylatywało rzeczy potrzebne do robienia papieru. Tu były przypuszczalnie jakieś kadzie właśnie takie tutaj do jakby zrzucania tej pulpy takiej, z której się papier robi. I to spadało właśnie na dół. Spadało na dół. Także rzecz, którą tutaj zauważyłem, jest to, że jakieś stare lampy tutaj
można znaleźć. Bo są chyba na takiej wysokości, przy takich niebezpiecznych dziurach, że chyba jest obawa je ściągać, więc to tutaj nam pozwoliło, żeby te lampy zostały. Tu jest bezpiecznie, pokażemy. To gdzieś na dół idzie może, ale jak widzę jest chyba to zawalone. Tam jest też drugie wejście, taka sama hala, więc może też pokażemy. Zaraz zobaczymy. Patrz, tutaj jest wejście jakieś techniczne, może podejdziemy tam z kamerą. Trzeba tutaj też bardzo stronę wychodzić. Tak, patrz, na górę przez cały czas, Bo tu jest jakieś bardzo niebezpieczne. Tu zamurowana część kolejna tej fabryki. A to chyba zejście, te, o którym mówiłem, na dół. Tak, ale zagruzowane. Tak, Więc zagruzowane. w ogóle coś poleciało, w ogóle zupełnie i... Zauważyłem, że dużo lamp tutaj zostało. No tak, na pewno produkcja tutaj się odbywała całodobowo, że tak powiem, prawdopodobnie. Tam jeszcze jest druga hala, może za chwilkę. Teraz I też nie tylko ten budynek jest opuszczony, bo widzieliśmy jakiś budynek, gdzie miał kilka pięter z klatką schodową. No, będziemy więc to... może wam go też pokażę, postaramy się. Tak. Obiekt też taki trochę funkcjonuje. No, I zachęcamy was też tutaj chodzić, bo jak widzicie, tu jest niebezpiecznie oraz tutaj parę obiektów, których też funkcjonuje i nie wiadomo, czy czasem nie ma żadnej ochrony innych z tych rzeczy. No tego nie wiemy. Jest. Dobrze. Przejdziemy tutaj w tą część bardziej. Uwaga, tu paletami coś zasłonięte. Tak, widzisz? widzę tu jakaś dziura. A, tutaj są schody, dobra. Przejdziemy w tą część taką bardziej bezpieczniejszą. Widzę, że tutaj jest na dole, może zobaczyć sprawdzić. No stąd przyszliśmy przecież. Ale tu jest jeszcze Dobrze, tak wygląda. to wygląda. I tutaj jak widzicie, tu jest opuszczona, a już na drugiej stronie funkcjonuje jakaś fabryka. Dokładnie. Już za nami z tej strony. Obiekt bardzo ciekawy. To jeden z charakterystycznych miejsc tej fabryki, bo ze względu na taką wielką halę, która się tutaj znajduje. No, dobra. Z tego budynku wychodzimy. Postaramy się teraz coś pokazać jeszcze Tak, z zewnątrz i tutaj jakieś coś może dodam inne budynki. od siebie, że jeszcze ten budynek, jeszcze jest druga strona tego budynku, tylko jest zamurowana, Tak. więc postaramy się przejść teraz od drugiej strony, a jak z drugiej strony już nic nie będzie, to przejdziemy do kolejnych obiektów. Teraz przejdziemy do eksploracji części drugiej tego budynku. Tak, okazuje się, że ten budynek jest taki jakby Trochę podzielony na dwie części. przedzielony na dwie części i spróbujemy zobaczyć, co się znajduje w części drugiej. Tak, w pierwszej byliśmy i okazało się, że jest w niej bardzo ciekawie. Ale to będzie części drugiej tego budynku. Zaraz to przekonamy, bo już za chwileczkę będę w środku. No, teraz zobaczymy, czy tutaj coś da radę faktycznie zwiedzić. Nie wiem, tylko latarki nie odpalił, jak mogę wyjaśnić. Zaraz zobaczymy. O, uwaga. No, tutaj przynajmniej Przynajmniej to jest... wychodzi, że nic tutaj głowa nie spadnie. A, tutaj jest to, widzę, wykorzystywane do czegoś. No, dużo jakiegoś takiego badziewia. Tak. To w dobrym stanie jest akurat. To musiało być jakieś może, czekaj, specjalne zaplecze, może tutaj chyba Tak, możliwe. jakieś kible. Tu są jakieś kafelki jeszcze. A więc tutaj jak widać są jakieś pomieszczenia. Tutaj zaświecę może latarką swoją. A, to jest jakiś taki, Jak widać trochę ciemno jest. trochę ciemno, odpal latarkę. Zobaczmy. O, u góry jakiś, No, chyba coś się tu spalało. coś się tu spalało. Jak mi się wydaje. Czy... Więc nie ma. Tu uważaj na dziurę. Tak, uwaga. Aczkolwiek myślałem, że to będą jakieś wyższe pomieszczenia. A, tu jest coś na górę. Spróbujemy delikatnie tam podejść. Strop wygląda W dobrym stanie. bardzo zdrowo. Lepiej wygląda niż w tej części pierwszej tego budynku. No tak, tak, tak. Jak dobrze pamiętamy, tam dach się trochę sypał. Tu wygląda to trochę stabilniej. Zobaczymy. Trochę nam dzisiaj tutaj wieje. Tak, Mogą być zakłócenia na filmie i pewno będą. tak. Jeśli będą zakłócenia, to mamy też napisy, więc jeśli nie będzie nas słychać, to możecie włączyć napisy. Będzie napisane, o czym mówimy, jak nie umieścicie. A później? Hala. Tak, tu
tu jest bardzo ciekawie. I jakiś napis. No. Patrz, napis tam będzie wyglądał. O, takie, tutaj te pomieszczenia w zupełnie dobrym stanie. Bardzo tutaj. Czuć ten papier. Coś musiało być składowane tutaj. Papier chyba, używamy fabryka papieru. Dalej. Znaczy zobaczymy co tutaj jest delikatnie. Jeszcze tutaj. Tylko nie opieraj się o ten, poręcz, bo to strasznie drewniana widzę. I tutaj hala. Tu są jakieś drzwi zamknięte. Tutaj pewnie będzie kolejna hala. Tak, na te hale nie będzie. Ale właśnie te hale, które... O, jakie wielkie wrota. O, ta hala to naprawdę jest. Naprawdę fajne. I też tu zostały drzwi z epoki drewniane. Tak, drzwi. Nie wiem czy je będzie widać. Tak, tam wyglądają. Coś do załadunku chyba. Ale powiem wam, że ta hala robi Niesamowite wrażenie. ogromne wrażenie. Tutaj podejście, bo tutaj już widać rzeczy bardzo stare, też dają do pokalać lat. Były informacje, że jakieś stare rzeczy tutaj mogą się pojawiać. A myślę, że to już zostało prawdopodobnie wszystko Zostaje. przebrane. No dobra, tam nie podchodź za bardzo. Tutaj też pokażę, że najprawdopodobniej ten budynek też jest opuszczony i może spróbujemy go zwiedzić, choć nie wiadomo, bo jak mówiliśmy, pół tego funkcjonuje, a pół tego jest opuszczone. Tak, niektóre budynki tutaj funkcjonują. Tak, tutaj przy eksploracji musimy zachować ostrożność. Tak, Nie tylko ze względu na bezpieczeństwo podczas wchodzenia na budynki, tylko żeby nie wejść czasem na jakąś fabrykę. tak. Jeszcze raz tutaj wam pokażemy ogrom tej hali, Niesamowite wrażenie to robi. bo naprawdę robi to niesamowite wrażenie. A więc teraz chyba tutaj na chwileczkę zatrzymamy i przejdziemy do kolejnej klatki schodowej. A więc teraz króciutka przerwa i przenosimy się na kolejne piętro. Dobrze, próbujemy teraz Na kolejne piętro wejść. dostać się trochę wyżej. Schody wyglądają bardzo W dobrym stanie. solidnie. Poręcz jest trochę drewniana, więc Poręcznie nie dotykamy. nie aż- będziemy, bo tutaj możemy się nawalić. I to ostatnie piętro, jak widać, Tak. z pierwszego budynku. A tutaj chyba takie zaplecze, bardzo takie. Małe pomieszczenia. To są takie chyba zaplecze jakieś typowo. O, czekaj, tu latarkę włączę. Czatarkę, czekaj, tu zobaczymy jeszcze. No, czyli to jakieś biura chyba były. Znajdę. No. Dobrze. To podejść tam, ja już uruchamiam. Uwaga, bo tutaj. O, Co tutaj jest? no, jakieś kantory. No, biura. Kantorek. No, jakieś takie O, małe. małe rzeczy. A tutaj jeszcze jest pomieszczenie. Tutaj A tam- był widok na halę. Tak, widok na halę. A więc ten budynek można powiedzieć, że już pokazaliśmy. Tak, ten budynek zwiedziliśmy. Był bardzo interesujący. A No. więc teraz zejdziemy. Teraz zejdziemy na dół, nie będziemy wam już tak powiem, pokazywać tych samych schodów. Tutaj chyba wyjście ewakuacyjne pisało. Coś tam musiało być, także szukamy Szukamy kolejnych obiektów. kolejnych obiektów. Pierwszy budynek przed chwilą pokazaliśmy. Tak, byliśmy chwilkę temu w tym budynku. Tak widzicie, on wygląda tutaj nie za specjalnie faktycznie. Jest bardzo zniszczony. Jest bardzo zniszczony, natomiast myślę, że hale, które wam pokazaliśmy, naprawdę zrobiły wspaniałe wrażenie. Tak, i inne pomieszczenia. Natomiast teraz Przejdziemy do drugiego. przechodzimy do tego budynku tutaj. Okna zostały, choć wygląda to na opuszczone, powiem szczerze. Wygląda na opuszczony. Trzeba tu chyba uruchomić latarkę, bo jak widzę ciemno. Spróbujemy go tutaj zobaczyć. No, wygląda chyba na nowszy. Tak. Czekaj, najpierw zobaczymy tutaj, żeby już tu nie wracać może. Mi się wydaje, że to piwnica. Jakaś takie, tak, to jest tylko Jedno krateczka. pomieszczenie? Taka krateczka tylko, tak, no. To idziemy na piętro. Zobaczymy co tutaj. No, pokażę. Lampa tutaj została. Lampa została, no. Trochę tu ciemno jest. No, a budynek wygląda na nowszy. Ewidentnie.
Było lepiej mieścić budynek, który widać. Zupełnie nowe okno. I to chyba widzę też kolejną halę, chociaż nie była. No to myślę, że tutaj... Pomieszczenia większe. No i tak, hala znowu. Patrz na sufit. O, sam, hala. Oj, O, ptaki, patrz. tutaj szyb windy. Ptaszki. Nie wiem, czy je będzie widać. Duży windy. Tutaj szyb windy. Pytanie, gdzie on prowadzi? Na dół z tego Na dół. winka. Dobra, pan dochodzi, no. Tu tam jest jakieś pomieszczenie, to chyba sterownia tego. No, jakieś pomieszczenie. Pewnie jakiegoś Mogą być jakieś sterownie. kierownika. Tak. A jest wielka hala znowu. Hala wielka. I znowu to robi niesamowite wrażenie. Lampy zostały, jak tutaj widać. Tutaj przepust na zewnątrz. Widzę jakieś karty. Tu coś jest jeszcze. O. Chodź, chodź, chodź. I widać, że znowu hala jakaś. Aha. Z podestem. I też lampy tutaj są. Aha. Chodźmy, bo tutaj też coś jest. Tu chyba mogą być prysznice. Pewnie tak, no to jakiś podest jest. Podest taki, no. Pytanie, do czego ten podest? Jeśli ktoś wie, jeśli ma na metalu, to jakaś dziura w podeście jest. A, no to ktoś wybił po prostu. Malutka. O, Dużo much tam. dobra. Chodź. Widzimy, że te piętro jest bardzo ciekawe. Aha. Chodź jeszcze druga strona tego piętra. Pierwszą pokazaliśmy, tu są jakieś książki. chyba Jakaś stare. książka. No. Chyba. Chodź, jeszcze podejdźmy tam, bo widzę jakiś napis. Dopuszczone obciążenie. Tak, tutaj jakby napisy zostały w tej papierni. Aha. Mówimy, Ptaszki sobie tutaj urzędują. coś tutaj znaleźć. Aha. A więc mamy tutaj napis. No, tutaj szyby powybijane. Dopuszczalne obciążenie 1500 kg. Tak to wygląda. A więc teraz przeniesiemy się tam, ale jak widzisz, tutaj też jeszcze jakiś napis jest. No to jest to samo. A więc jak widać, to piętro jest bardzo ciekawe i teraz jak widzicie, zakończyliśmy eksplorację tej części piętra i teraz przeniesiemy się na tamtą część piętra, bo tam też są jakieś ciekawe pomieszczenia. Tutaj chyba jakieś Tak. zaplecze sanitarne było. Ewidentnie to wygląda to jakieś beczki. Ktoś tutaj coś toczył. Możliwe, że Ale zobaczcie też tutaj, a to pokażemy z Ja. drugiej strony, bo tutaj ten budynek jest w względnie dobrym stanie. to i tak zapas papieru znowu. No. Teraz też wysoki strop, bardzo fajnie. I w dobrym stanie. Wszystko w dobrym stanie. Idziemy teraz dalej. Bo jak widzicie, jeszcze piętro zostało jakieś. Ale piętro zaraz się dowiemy. Próbujemy być bliżej. Więc idziemy, przenosimy się na kolejne piętro. Tu są jakieś pomieszczenia. Tu coś na półpiętrze, ale to takie... Takie... Tu jest drugi korytarz jakby. No dobra, próbujemy. Na tamtym wrócimy. Tutaj też jakieś takie pomieszczenie biurowe chyba bardziej. Tak, pomieszczenie biurowe. Patrz, to widzieliśmy na dole. Tak, świetlik zrobiony. Może to jest na usterownię. Nie, to myślę, że to jakieś biura, archiwa może. Wszystko, niedawno było okna nawet widzę wymieniane. Nie tak byłem zdziwiony, że tam w pierwszej chwili myślałem, że to nie jest opuszczalne, ale potem jak zobaczyłem klatkę schodową, no to już wiedziałem. Dobra, spróbujemy podejść wyżej. Tutaj widzicie budynek, który zwiedziliśmy. Jak widać, to chyba nie ostatnie piętro. Wysoki ten budynek. Znowu taki jakiś... Chyba skręca. Więc znowu pójdziemy w tą stronę, ale to par. Czyli znowu par. Uważaj na kable. I znowu napisy jakieś. Kolejna hala i taka kolejna sterówka, jakby dużo takich pomieszczeń. Światła wystały. Tu Lampy chyba- zostały. O, Przejdźmy do napisu. Ciekawe, o czym teraz ten napis. no też dopuszczalne obciążenie stropu. Tak.
Tylko ta hala tak się tutaj zawija, widzę. Tak, ten na której tu winda. Tak, winda. Ten budynek jest dosyć wielki. No, zaskakująco wielki. Nie wyglądało, że na zewnątrz będzie tak to duże miejsca. No. Widzę halę za oknami. Już się widok robi też, nie? Pokażę później, ale te hale pokażemy, jak się uda dopiero jak skończymy eksplorować ten budynek, bo na pewno chociaż jeszcze jedno piętro zostało, a poza tym nie widzieliśmy jeszcze tamtej części tego piętra, na którym jesteśmy obecnie. Wchodzimy na Kolejne piętro. kolejne piętro. Jak widać, Chyba już ostatnie. tak, to jest tu jakiś, nie, tu będzie rok. Więc nie wiem, czy my czasem nie wchodzimy na te najciekawsze. I tam to już na dach, tam nie będziemy się nawet wpływać, tu są deski. Tu zobaczymy. Tu jest jakiś pomieszczenie. Poczekaj. Tak, tu już dach, tam nie będziemy włazić. Gdzie prowadzi? Dach. Mogę się blindy. No i kolejna hala. Tam hale tutaj. Ja widzę, że Gołębie. To już taka mniejsza hala. Tu jakieś pomieszczenie. Uważaj na dziurę. Już blisko dachu, wszystko jest, widzę. No, coś próbowało pospalać chyba. Stałe lampy, nigdzie jeszcze żarówki zostały. Jarzeniówki znaczy się. Dużo tutaj tych lamp zostało. No. Zauważyłem. Jakoś nie wszystko zostało jakoś tak mocno zdewastowane. Uwaga, że nie pójść prosto. Widzę. I tu łącznik światła. Łącznik świateł. Dobra, tam jest u góry. Dobra, zobaczymy. Obiekt bardzo ciekawy. I to chyba jeszcze nie koniec, bo jak widziałem, przez okno są jeszcze tam na tym kompleksie różne hale. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Tak. Pewnie nie wszędzie da się już wejść, ale... O, jak mówiliśmy już wiele razy, że tutaj obiekt jest. Też niektóre części tego obiektu funkcjonują. Ciągle funkcjonuje. Tak. Teraz idziemy do hali. Tak, teraz jakby wyszliśmy tutaj z tego budynku. Chwilkę temu w nim byliśmy. Był bardzo ciekawy. Był bardzo ciekawy. Teraz przechodzimy do takiej części bardziej industrialnej, jak to się mówi. Czyli hale, magazyny. Tutaj widać, że jest to opuszczone. Tak, tak. Ten budynek chyba też będzie sporo zwiedzania, tylko tutaj... Także bardziej... O, jakiś samochód tutaj ktoś coś zostawił na złomie. Także taka część bardziej industrialna. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś... Że to nie jest jakieś czyjeś. Tutaj coś jest chyba jakieś Wieczniki. No, wieczniki. potężna hala, uwaga. Tak, samochód tutaj opuszczony. Chyba opuszczony, bo porozbijane szyby, więc myślę, że tutaj raczej nikt go chyba nie naprawia, raczej rozbiera na złom. Widać, że jest bardzo zniszczony. No, dobra. Tutaj jakiś podest. Jakiś podest, pewnie jakaś maszyna pewnie. A przypomnę, tutaj dużo maszyn, była to fabryka papieru, tu był produkowany papier. No tak. No pewnie nie tylko papier, pewnie jakieś jeszcze Tak, rzeczy celulozowe. tak, ale fabryka, to się nazywa fabryka papieru. To chyba tak jak sobie teraz Wszędzie przeciągi. myślę, że to się chyba łączy z tamtą halą i możemy dojść do tych dwóch budynków kolejnych. No to jest całkiem możliwe. Obiekt bardzo interesujący. Planowaliśmy już tutaj... Pytanie, czy to od jakiś jakiegoś gruz, czy to czasu. jakieś śmieci, czy to jakieś odpady. Nie chce mi się nawet do tego za bardzo zaglądać, ale jakieś To odpady śmieci, tylko. jakieś odpady. Tutaj powiem, że ten urlop planowaliśmy już od jakiegoś czasu, tylko dopiero teraz się udało. Tak, zrobimy. Zdjęcie z naszego Facebooka. Zapraszamy na naszego Facebooka, on się nazywa tak samo jak nasz kanał na YouTube, czyli Hubi365. Tam są zapowiedzi, materiały dodatkowe, więc naprawdę warto tam wejść w tego Facebooka i zaobserwować. Tak, zawsze coś zapowiadamy więcej. Tak. Zawsze jest coś więcej. Ale na przykład o tym, że będzie urbex jakiś, no to można było już wywnioskować dwa dni temu. Pisaliśmy o tym trochę. Planujemy to. Tu chyba będzie trzeba włączyć latarkę. Zdecydowanie. Tylko znajdę ją. Już ją mam. Poczekaj. Tu No to jakiś, tutaj ktoś coś chyba
Tutaj się coś chyba paliło. Widać ślady. Aha. Ale to idzie do jakiegoś budynku. Łączy się. Ja tutaj prawie tu widzę jakiś wielki... Uwaga, bo tu popiół chyba. Tu były też opony podpalił chyba. Tak, widać. Mocny pożar tu był. Tu jakaś rampa chyba. Tak. Na to wszystko. A. To zaraz zobaczymy. Tą alejką mieliśmy się przejść. Tak, Nie doszliśmy ją. Ale dobra, zobaczymy. Chcę do tych budynków się przejść. Na taki temat. Więc... O! Uważaj, żeby po tym nie chodzić, a sam wlazłem. Tak. Widzisz, jest jakiś budynek też tam. I tu jakiś budynek. I tam jakiś budynek, więc... Jakby... Ciekawe co to za drut faktycznie tutaj. Czy to faktycznie było coś popalone? Łażę, nie chodź po tym. Nie wiem co to jest. Chyba to jest popiół jakiś. Tutaj coś chyba było palone. Ślady opon chyba. Dobra, nie będziemy po tym popiele iść. Wejdziemy na zewnątrz, obejdziemy to. Tak, obejdziemy, bo nie ma sensu sobie po takich popiołach chodzić tutaj. Tak, nie wiadomo co to jest jeszcze. Nie wiadomo, więc Także najlepiej będzie, jak wyjdziemy z tego popiołu. Halę pokazaliśmy, bo jest tak ogromna, że wszystko widać. I postaramy się przejść do budynków, które są obok hali. dobra, teraz tutaj Przejdziemy do... przeszliśmy kawałek dalej, obeszliśmy ten popiół. ten skład, ten popiół. To jest to samo miejsce. Tutaj jest. Także tutaj jakaś część produkcyjna ewidentnie. Tu są wywieszniki i te inne. Tak. A mówiliśmy o opuszczonym budynku. Ale tu śmierdzi spalenizną. A dźwięk chyba właśnie z tego miejsca, gdzie musimy opuszczony jest. Olej do suszarki, olej do formierki, nafta. To już wiemy, czemu tak tutaj No, jakiś magazynek Tak, podręczny. to wychodzimy stąd, bo tu zapach bardzo ma... No, nieciekawy zapach. Dobra. Zrobimy tutaj Tak, jakieś a więc przebicie. bardzo ciekawie tutaj jest, jak widzę. Obiekt tutaj jest jakiś opuszczony i tam drugą część, więc myślę, że jeszcze tutaj trochę zwiedzania będzie. Obiekt bardzo interesujący. Tak. Da się czasem tu znaleźć jakieś wyposażenie. Nie myślałem, że ta fabryka jest aż tak wielka. Myślałem, że większość jest już prywatna. Opuszczona, dokładnie. A tu jednak okazuje się, co działa, ale bardzo duża część jednak jest Opuszczona Opuszczona. i dużo zostaje. Teraz przejdziemy do kolejnego budynku. Tak, coś znaleźliśmy, jakiś bardzo ciekawy budynek. Jest dużo napisów na nim. Palenie zabronione oraz wzór rekon. Zaraz zobaczymy, ale jest tutaj Chyba latarkę będę to odpalić. myślę, że latarkę od razu. Tak, jest właśnie ją To przygotowuję. jest Ciemno. bardzo ciekawy budynek z takim dojściem klimatycznym. Tak, O! ale tu Czekaj, bo to... Czekaj. Jakieś kujące te... No dobra, zobaczymy. latarka schodowa widzę już na sam początek. O! A tu jedno pomieszczenie. Oraz klatka schodowa. I jakieś informacje o papierze chyba. SZP, Uważaj, bo tutaj jest dziura. Czekaj. SZP, Informacje. Korwin. No, czekaj. Uwaga, bokiem. Tak, wiem. Bokiem. Trzeba na takie rzeczy uważać. Tak. Drzwi jakie wystały. O, czy to jakiś... Jakiś duży. Jakaś siedziba generalnie. Wentylator. Jakiegoś dozoru. Widzę. O, tu jakiś samochód stoi. Jak on tu wjechał? Nie wiem, ale stoi. A, tędy wjechał normalnie. Aha. Mam nadzieję, że to czasem nie wykorzystuje tutaj i pokaże może rejestracji. Nie będę pokazywał rejestracji, ale ładny samochód. No. Bo to widać, że ten samochód nie jest akurat nowy. Więc tak, więc nie pokazuj tego, to własność prywatna. I widać, że u góry coś jeszcze będzie i klatka schodowa. No nie, że tak tu można chodzić faktycznie. Można, tutaj mnie ciekawi jakieś pomieszczenie. Dobra, chodź. Chodź, chodzimy. Nie tą klatką schodową? No, nie, chodź. Tamtą? No, chodź. Czekaj, muszę napisać lepiej. Chodź. Napisy tu zostały. Więc tutaj No, ciekawe pomieszczenie. instrukcje BHP. Tak, chodź. Tu chodź. Po prostu zobaczyłem No. napisy.
I Tam na górę nie wchodzimy. czemu? Posiedź tu. O. Zaplecze. O, łazienki. O, nie świeć platem. Dobra. Lampy. Dobra. Za chwilę dalsza część. Tak, za chwilkę dalsza część tego budynku. O, Jesteśmy na piętrze właśnie teraz. Jesteśmy na piętrze już tego budynku. Tu też są jakieś pomieszczenia łazienkowe. Tak, wszędzie są. Tak, to są jakieś takie bardziej bytowe biura. Tutaj Będzie jakieś pomieszczenia, wiele łazienek, ubikacje, także myślę, że to był Tak. jakiś dozór, może coś. możliwe, to wielka hala ponownie. No, wielka hala. I napis i chyba i jakie przeciążenie może być? Tak, 1000. ładnie. Ale to są te schody, które widzieliśmy z tamtej strony. Tak, I byśmy doszli dokładnie w to miejsce, także tak, udało nam się tutaj doszliśmy z nim. wejść. Po prostu dwa wejścia były, jak ja tutaj Tak, widzę. tak, dokładnie. Kolejna hala. Tak. Tu chyba będzie dziura wielka. Także Możliwe, że to ostatni budynek, który dzisiaj zwiedzamy, bo chyba nie wiem, czy coś jeszcze jest. zobaczymy. Będzie No. chyba jeszcze jeden budynek, ale nie wiem, czy on czasem nie jest już w rękach prywatnych, ale jak widać, budynek ten ma swój klimat. Ciekawy jest. Bardzo ciekawy klimat. No. Dużo tutaj też rzeczy zostało, a więc eksploracja kolejnego budynku na terenie fabryki papieru Skolwin zakończona. I teraz postaramy się sprawdzić, czy budynek, o którym mówiłem tam za halą, jest opuszczony. I jak będzie opuszczony, to postaramy się go oczywiście zwiedzić. No, będzie tutaj jeszcze przejdziemy, natomiast no jakby industrialnie faktycznie wygląda. tak, zabudowa industrialna taka naprawdę Tutaj bardzo. wtyczka jeszcze na prąd została. No, jakieś bezpieczniki. Zauważyłem tutaj, że akurat w tym miejscu jest dużo rzeczy No. z Jeszcze czasów, zostało. kiedy to funkcjonowało. O, Ale dobra. dlatego, że tutaj dużo ludzi się nie zapuszcza, bo fabryka tutaj jest blisko Pewnie dlatego. i funkcjonuje niektóra część i może tutaj też czasem ochrona pilnuje, tego nie wiemy. Dobra, na chwilkę Zatrzymamy, bo musimy wyjść z tego budynku, a nie chcemy wam jeszcze raz pokazywać Tych zejścia samych. po klatce schodowej. dokładnie tak. Idziemy do kolejnych obiektów, jak jakieś jeszcze znajdziemy na tym terenie. Przemieszczamy się w inny rejon, ale teraz zobaczcie jaki tu jest klimat, Niesamowite. nie? Uwaga. Idziemy między budynkami. No. Tutaj budzienka. No. Jaki tu jest, kurczę, klimat. Niesamowite miejsce. No. Obiekt bardzo ciekawy. Myśleliśmy, że jest trochę mniejszy. Tak, Myślałem, że większość jest już pod teren prywatne. się też wydawało, że to firmy. będzie dużo mniej zwiedzania, natomiast Są bardzo wielkie budynki interesujące. no, tutaj przejdziemy bokiem, bo ale zobaczcie jaki tu jest Klimat. klimat. W tym budynku byliśmy przed chwilą, zwiedziliśmy Tak, to w tym, parter i piętro. tak, to w tym budynku byliśmy przed chwilą, Piwnic nie było. Też. także jaki tu jest klimat. Dobra, Teraz zatrzymamy. i idziemy poszukać dalej. Tak, próbujemy przejść tak między budynkami i halą, tam, ale to zobaczymy. I też ten budynek, o którym mówiliśmy, to najprawdopodobniej z niego było słychać te głosy, ale jeszcze sprawdzimy. Jak się uda, oczywiście postaramy się go zwiedzić. Dokładnie. Wszystko wskazuje na to, że budynek, który jest po naszej prawej stronie, jest funkcjonowany, Tak, w ale jakimś- postanowiliśmy, że przejdziemy sobie tutaj, bo tutaj jest taki klimat, jak się idzie między halą a tym wielkim budynkiem tej papierni. Tak, to jest tak, idziemy taką typową rampą tutaj, Rampą. natomiast no niesamowity klimat. Tak, zgadzam się tutaj z tobą. No. Tam była hala, z której był dziwny zapach. Taki industrialny faktycznie, dawny, także Tu są drzwi otwarte, tylko nie wiem, czy to czasem nie jest funkcjonowane. ale zobaczymy, natomiast tu też dużo błota. Teren prywatny, jak nowoczesny napis. A tam jakiś, uwaga, bo to jakiś beton chyba poznany. Zobaczymy. Może to jak ktoś coś próbuje robić generalnie rzecz biorąc. Tu jest otwarte, próbujemy. No, zapalimy latarką, bo tam jest też mega ciemno chyba. No. Natomiast to też ten budynek jest taki jakiś brudno, kopcony strasznie. Nie wiem. Nie wiem. Także Ogrodzenia, więc
Teraz słychać jakieś dźwięki. No dobra, zobaczymy. Dobra, tutaj przynajmniej łypniemy okiem, żeby nasza relacja była pełna. Tak, i żebyśmy mieli na pewno pewność, że nic nie przegapiliśmy. Jak okaże się, że obiekt jest tam puszczony, postaramy się zrobić tutaj urbex z tego też budynku. Łypniemy na pewno okiem, na razie tutaj. Tak, łykniemy okiem, tylko musimy zejść z tej rampy. Tam już jest nisko, także tak. można. Dobra. Tutaj nawet można też zejść, bo jest nisko. A więc teraz zatrzymamy i zrobimy sprawdzenie, czy ten budynek jest opuszczony, czy funkcjonuje. Jak się okazuje, ten budynek, który widzimy, jest jednak prywatny już. A czy funkcjonuje? Coś tam funkcjonuje. Tak, są maszyny, są pracownicy. Więc tak, także do tego budynku Nie będziemy wchodzić. nie będziemy wchodzić, aczkolwiek trzeba przyznać, że warunki pracy mają dosyć ciężkie. Wygląda ten budynek mi na opuszczony. No. To taka fajna droga w tamtym terenie. O, tam stamtąd wracamy. Tak to wygląda. Tak to wygląda. Tutaj dochodzimy do jakiegoś budynku, ale on chyba też jest jako funkcjonalny. Zaraz się dowiemy. A jak nie, To chyba będzie podsumowanie. będziemy zaraz kończyć naszą wyprawę. Myślę, że bardzo ciekawą. Tak jak mówiliśmy, dzisiaj tak trochę industrialnie, ciekawie, kawał historii Szczecina, Tak. tego miasta. Także Historia bardzo wielka. To już nie opuszczone. no, tutaj wszystko jest chyba pozamykane. Ten budynek, no zobaczymy. Widać, że tutaj raczej jakieś biura raczej. Tu są otwarte. Tu są jakieś otwarte drzwi. Nie, chyba nie. Nie, tak wyglądało, że otwarte. Są kraty w oknie, nie zobaczymy. No. Ale No, możemy spróbować obejść. obejdziemy. Tak. No, widać, że chronione. Także, Możliwe, że to jest opuszczone, ale... ale zamknięte. Dobra, Obejdziemy i jak będzie jakieś wejście i się okaże, że to opuszczone, to wejdziemy. Ale jak nie, to Podsumowanie. podsumowanie tej wyprawy. o. A tutaj taki bieżący komentarz do obecnej sytuacji Te na świecie. budynki zostały Ten budynek, zrobione dla Ukraińców teraz. Tak, nie to są jest- już opuszczone ani związane z fabryką. ten budynek został bardzo ładnie wyremontowany i Tak. wszystko wskazuje na to. Że tu mieszkają Ukraińcy teraz. Widzicie tutaj ukraińską flagę, więc prawdopodobnie tutaj zamieszkują nasi goście z Ukrainy, którzy się schronili przed wojną. Także, Te budynki już na pewno nie należą do tego kompleksu. no, także taka sytuacja bieżąca, tutaj, tak. taka bieżąca sytuacja. Tutaj już są mieszkania, Tak, także więc ten budynek w takim razie nie jest już opuszczony, tylko wykorzystywany tak, dla Ukraińców. tak jest. Dobra, Tak to wygląda. ale uliczka ma Klimat. klimacik, także Tak to wygląda. A więc zmierzamy do wyjścia tak, pomału. zmierzamy do wyjścia, pokazaliśmy bardzo dużo, wszystko co się dało. Urbex był bardzo tutaj interesujący. Za chwileczkę podsumujemy tą wyprawę. Myślę, że Bo było w będziecie, niej bardzo ciekawie. myślę, że będziecie się zadowoleni z tej, Mamy taką nadzieję. z tej relacji. Za chwilę podsumowanie. Teraz czas na podsumowanie tej wyprawy. Tak, kończymy. Tu jesteśmy na takiej uliczce, która bezpośrednio przelega tak mniej więcej do terenu fabryki. Zobaczcie, jaki tu jest niesamowity klimat w ogóle. Budynki po niemieckie oczywiście. Budynki po niemieckie. Jest tutaj bardzo ciekawie. Tak, bardzo ciekawy. Urbex był dzisiaj też bardzo ciekawy. Tak, Urbex był dzisiaj bardzo ciekawy. Trzeba przyznać, że obiekt niesamowity. Wielki, mi się wydawało, że więcej będzie obiektów funkcjonować. Tak, tak dużo to miejsc. opuszczone No więcej. dokładnie, no. To co mogliśmy, to wam pokazaliśmy. Uważamy, że ta wycieczka była bardzo ciekawa. Tak, Myślę, mamy że nadzieję, że wam się podobało. tak, myślę, że fabryka z Kolbin papieru warta jest jakby tutaj uwiecznienia, przedstawienia, bo Obiekt historyczny. obiekt historyczny, natomiast też nie wiadomo, czy za niedługo nie ulegnie zagładzie. Tak, i te budynki nie zostaną zburzone. Tak, dokładnie. Tak. Natomiast naszą wyprawę kończymy dokładnie w tym samym miejscu, w którym ją zaczęliśmy, przy takiej bramie gwiazdowej. Ciekawostka, zegar cały czas działa. Zegar działa, to jest ciekawe. Tak, Trochę to nas zaskoczyło. tak, bardzo Także- ciekawie było. Tutaj też zanim zakończymy, to zachęcam do zasubskrybowania naszego kanału, zostawienia łapki w górę i skomentowania filmu. Tak, bardzo na tym zależy. Może ktoś, kto pracował w fabryce z Kolwin, jakby tutaj jakieś niektóre ujęcia
okrasi swoim merytorycznym komentarzem. Tak, że jakieś ciekawostki. Jakieś ciekawostki. Jeśli ktoś wie na przykład do czego to służyło i jeśli ktoś na przykład pracował w tej fabryce, to prosimy o napisanie w komentarzu Tak. różnych ciekawostek. Bardzo nam to pomoże, bo niektóre miejsca były zagadkowe, nie wiedzieliśmy do czego służyły. Dokładnie. Natomiast myślę, że tak trochę w odpoczynku od obiektów wojskowych, schronów, bunkrów I tych innych. i tych innych, taki właśnie temat industrialny, Tak, przemysłowy, opuszczona fabryka. opuszczony, też Was bardzo zaciekawi. Mamy taką nadzieję. Tak, Nam- zostawcie lajka, zostawcie komentarz, Suba. zostawcie suba, będzie nam bardzo miło. Będzie nam bardzo miło. Tak, mamy nadzieję, że Wam się ten materiał Materiał. podobał. Obiekt bardzo ciekawy, wielki, I taki tajemniczy. historyczny, z klimatem. tajemniczy, z klimatem. Dobra, a więc tak tradycyjnie, z dawnej, wielkiej fabryki papieru z Kolwin. Dzisiaj żegnają Was. Hubert i Przemek, Bądźcie zdrowi. trzymajcie się. Do następnej wyprawy. Cześć! Cześć.